Od amerykańskich klasyków, przez futurystyczne pojazdy rodem z science fiction, po ikony polskiego PRL-u. Dzisiaj omówię 9 klasycznych samochodów z seriali, które moim zdaniem do dzisiaj są ikoną popkultury. Zaczekaj do numeru 9, ponieważ jest to mój prywatnie ulubiony pojazd na małym ekranie. Zacznijmy od klasyka. Czerwonego Forda Gran Torino z serialu Starsky i Hutch. Ich samochód, zwany jako pasiasty pomidor, stał się ikoną popkultury. W serialu możemy zobaczyć wiele scen pościgu z wykorzystaniem tego samochodu. Twórca serialu wyobrażał sobie Chevroleta Camaro, ale Ford zapewnił samochody dzięki umowie z produkcją. Efekt? Dwudrzwiowe coupé z charakterystycznym czerwonym kolorem i białym pasem stało się symbolem muscle carów z lat 70. Pod względem wyglądu samochód idealnie pasował do roli. Jednak prawdziwą wisienką na torcie było charakterystyczne czerwone malowanie z kanciastym białym pasem po bokach. W serialu użyto kilka wersji Gran Torino, jednakże informacje są rozbieżne na ten temat, ile ich faktycznie było. Część miała zmienione przełożenia skrzyni biegów dla lepszego przyspieszenia, zamontowane policyjne radia, skanery czy magnetyczne syreny, które zakładano do scen pościgu. Dźwięk silnika był dogrywany w postprodukcji i dla wprawnego ucha brzmiał jak manualna skrzynia biegu. Poza tymi modyfikacjami samochód był stosunkowo wierny w stosunku do seryjnych samochodów Gran Torino z tamtych lat. Suspension. That Trek motor and the 4.5s in the rear end. Starsky. It's red. Przechodzimy na polskie podwórko. Kto nie pamięta taksówki z serialu Zmiennicy? Fiat 125P z numerem bocznym 1313 i w kolorze Yellow Bahama. W polskiej popkulturze Fiat 125P stał się pełnoprawnym członkiem obsady serialu. Polski Fiat 125P. Samochód osobowy klasy średniej, produkowany w Polsce, w warszawskiej fabryce samochodów osobowych. Duży Fiat występował w większości polskich seriali od lat 70. do lat 90. Poza serialem Barei Duży Fiat występował też w Życiu na gorąco i w 07 Zgłoś się. Nawet w serialu 39,5 główny bohater jeździł Fiatem 125P. Duży Fiat to ikona polskiej motoryzacji, co możemy zobaczyć w serialach. Jednakże chyba to ta żółta taksówka ze Zmienników najbardziej zapadła nam w pamięć. Kto nie pamięta drużyny A? Hannibal, B.A., Buźka, Murdoch, ale nie możemy zapomnieć o ich czarnej furgonetce GMC Vendura z 1983 roku. Furgonetka stała się chyba najbardziej rozpoznawalnym vanem w historii telewizji. GMC Vendura była produkowana od 1964 do 1996 roku. W tym czasie GMC nie zdecydowało się na wprowadzenie zbyt wielu rewolucyjnych zmian. Wygląd pozostawał latami praktycznie niezmieniony. Być może właśnie dlatego furgonetka zestarzała się z godnością i jest dzisiaj chyba najczęściej kupowanym klasycznym vanem. Zdecydowanie najdłużej produkowana, bo od 71 do 95 roku była wersja, która zagrała w kultowym serialu. Czarna Vendura pojawiła się w każdym odcinku drużyny A. GMC dostarczyło filmowcom kilka wersji do wykorzystania w różnych scenach, w tym jedną z szyberdachem do ujęć głównych i jedną bez szyberdachu do ujęć kaskaderskich. Doprowadziło to do pewnych problemów z ciągłością, gdzie jedna scena pokazywała furgonetkę z szyberdachem, a w następnej scenie była już inna furgonetka. W serialu Nieustraszony pamiętamy nie tylko Michaela Knighta granego przez Davida Hasselhoffa, ale też jego superinteligentny samochód KITT. Pontiac Trans Am z 1982 roku miał nie tylko stylową karoserię, ale też sztuczną inteligencję i niezliczone gadżety. KITT to pierwszy przykład auta, które nie tylko jeździ, ale też myśli, gada i ratuje życie swojemu kierowcy. Nieustraszony to amerykański serial sensacyjny z elementami science fiction z Davidem Hasselhoffem w roli głównej, emitowany w latach 82-86, który pewnie wielu z nas oglądało w dzieciństwie. Serial opowiada o agencie Flagg, Michaelu Knightie, rozwiązującym zagadki o charakterze kryminalnym w asyście wyjątkowego samochodu KITT. Był to Pontiac Trans Am trzeciej generacji z 1982 roku, wyposażony w fikcyjną sztuczną inteligencję. Zespół naukowców na zlecenie fundacji miał pod kierunkiem miliardera i założyciela fundacji Wiltona Knighta skonstruować supernowoczesny, mówiący i myślący samochód do zadań specjalnych. Agentem, który miał jeździć tym samochodem, był Michael Knight. Samochód nazwano KITT. Nie był to jednak pierwszy samochód zbudowany przez fundację. Kto oglądał, ten wie, że był jeszcze Car. Trzecia odmiana Pontiaca jest jednym z najbardziej opływowych samochodów w historii motoryzacji. Samochód zasłużył na miano klasyka nie tylko ze względu na to, że występował w serialu Nieustraszony. Możecie go też kojarzyć z filmu Mistrz Kierownicy Ucieka. Jeśli nie chcesz przegapić odcinka o kultowych samochodach z filmów,
nie zapomnij zasubskrybować. Sonny Crockett i jego białe Ferrari Testarossa stały się symbolem lat 80. Policjanci z Miami to amerykański serial kryminalny z lat 80. Głównymi bohaterami są dwaj detektywi, Sonny Crockett i Rico Tubbs. W pierwszych sezonach Sonny Crockett jeździł czarnym Ferrari 365 GTS 4 Daytona Spider, które w rzeczywistości było repliką zbudowaną na bazie Corvetty C3. Producentom zależało na zachowaniu wizerunku, a Ferrari nie było zadowolone z używania nieoryginalnych replik. Włoska firma zaproponowała producentom dwie prawdziwe białe Testarosy pod warunkiem zniszczenia dotychczasowej repliki Daytony. Testarossa pojawiła się w trzecim sezonie i szybko stała się symbolem serialu Miami Vice. Dodatkowo biały kolor samochodu nadawał się idealnie do ujęć nocnych, z których słynął serial. Zostajemy w temacie seriali z Donem Johnsonem w roli głównej. W serialu Nash Bridges jedną z głównych ról grał żółty Plymouth Cuda z 1971 roku. Silnik 440 cali sześciennych, kabriolet i charakterystyczny żółty lakier sprawiły, że samochód stał się jednym z symboli serialu. Jeden egzemplarz został odrestaurowany przez aktora Dona Jonesa i przetrwał do dziś. Tak naprawdę w serialu występował samochód z rocznika 70 i został przerobiony tak, żeby przypominać wersję 71. A to dlatego, że tych kultowych samochodów powstało rok później zaledwie 14. Barracuda z 71 doczekała się tylko kilku nieznacznych zmian kosmetycznych, na czele z nowym grillem oraz pasem tylnym. Jest to jedyny rok, w którym Barracudy wyposażone były w dwie pary reflektorów z przodu, także tylko w tym roku opcjonalnie montowano skrzela w zderzaku. A teraz pytanie, skąd policjanta było stać na taki samochód? Dostał go od swojego brata. A teraz przechodzimy do komedii. W świecie według Bundy chyba każdy pamięta Dodge'a, samochód a la Bundy'ego. Zaniedbany, stary, ale nieoceniony. Mało kto wie, ale samochód, który wszyscy nazywamy Dodge'em, tak naprawdę był Playmouthem Dusterem z 1971 roku. Samochód, mimo swojego kiepskiego stanu technicznego i estetycznego, jest niezwykle ważny dla Ala i stanowi kluczowy element wielu odcinków. Al często wraca do tego pojazdu, przypominając sobie ważne chwile z życia swojej rodziny, w tym narodziny Kelly. Było kilka odcinków serialu w całości skupionych wokół Dodge'a. Chociażby ten, w którym to nigdzie nie było dostępnych części do naprawienia go i tylko dzięki wtykom Jeffersona na Kubie udało się znaleźć potrzebną część. Albo ten, gdy na myjni okazało się, że Dodge wcale nie jest brudno-brązowy, a tak naprawdę pod spodem ma inny kolor. A teraz brytyjski klasyk. Jaś Fasola i jego jaskrawo-zielone mini z 1977 roku. Z jaskrawo-zielonym kolorem i matową czarną maską auto stało się ikoną serialu, a niezliczone gagi z nim związane przeszły do historii komedii telewizyjnej. Podczas produkcji serialu użyto około 6 egzemplarzy mini. W jednym z odcinków auto zostało przejechane przez czołg, a w innym Jaś Fasola montował na nim fotel i kierował nim za pomocą mopa. Na sam koniec zostawiłam mój ulubiony serial z dzieciństwa. Viper. Serial ten to futurystyczna walka z przestępczością w fikcyjnym Metro City. Głównym bohaterem był modyfikowany Dodge Viper z 1992 roku. Po wciśnięciu specjalnego guzika zmieniał się w srebrnego Defendera, kuloodporną maszynę do walki z przestępczością. W przeciwieństwie do innych seriali z naszej listy, tutaj samochód nie był dopełnieniem fabuły, a głównym celem powstania serialu. Pierwszy sezon nakręcono tuż po premierze Vipera w celu rozreklamowania tego modelu. Dodatkowo po pierwszym sezonie nastąpiła 2-letnia przerwa w emisji. Po powrocie z pierwotnej obsady został tylko aktor grający Frankiego oraz nasz Viper. Nie zaszkodziło to serialowi i szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby pierwszy sezon był emitowany w latach 90. w Polsce na antenie TVP. Za to drugi sezon jako mała dziewczynka oglądałam z zapartym tchem i czekałam na kolejny odcinek. Do dzisiaj moim marzeniem jest usiąść za kierownicą Vipera. I nie wiem, czy którykolwiek ze współczesnych samochodów ma taki wow faktor jak ten. Podstawą do zbudowania serialowej wersji był Dodge Viper RT10 Roadster z 1992 roku. Największe zmiany względem bazowej wersji zaszły z zewnątrz. Przerobiono w zasadzie wszystko. Jak zawsze, podczas kręcenia filmów czy seriali powstało wiele egzemplarzy do różnych zadań. Od montażu dodatkowych kamer i osprzętu, aż po kompletne pojazdy. Dobrym przykładem może być wersja 4x4. Szacuje się, że powstało około 14 różnych wozów. Do dzisiaj przetrwał tylko jeden.